Dzień dobry. Dziś omówię jeden z moich ulubionych filmów Bad Boys Michaela Baya z 1995 roku. W kinie możemy już obejrzeć trzecią część, czyli Bad Boys for Life. Ja żałuję, że tej trzeciej części nie reżyseruje właśnie Bay. Ten reżyser rozumie kino akcji i dobrą rozrywkę, co udowodnił takimi filmami jak Twierdza, Armageddon czy Transformers. Bad Boys to dobre zdjęcia, dobra zabawa i dobra muzyka. Czy to aby nie określa dobrego teledysku? Michael Bay miał pomysł na swój film i jestem pewien, że w opisie tego pomysłu było słowo teledysk. Za pomocą pewnych technik twórczych reżyser stworzył film, który przypomina wideo do muzyki. Możemy to określić stylizacją na teledysk. Aby przejść dalej, należałoby powiedzieć, czym charakteryzuje się teledysk. Ja przytoczę kilka popularnych przykładów, ale tylko z 1995 roku, ponieważ jest to rok powstania filmu, a dzisiejsze wideoklipy różnią się już swoją estetyką. Elementy, które bym wyróżnił, to nietypowe zdjęcia. Nietypowe jak na film. Dużo przekrzywionych kadrów i zbliżeń. Nie mają one jakiegoś specjalnego zadania, jak tylko cieszyć oko swoim odstępstwem od ujęć kinowych. W przypadku, gdy mamy dużą scenografię w teledysku, jest sporo ujęć z góry w szerokim planie. Ale też ujęcia z góry nazwałbym tymi nietypowymi dla filmu. Kolejnym elementem jest światło, które ma być widoczne na ekranie. Światło w połączeniu z dymem daje ciekawy efekt i jest stosowane w teledyskach nawet dziś. Każde światło wyeksponowane tak, by dawało o sobie znać, wchodzi w grę w teledysku. Ruch był i zresztą wciąż jest ważny w teledyskach. W nich występuje dużo ujęć w ruchu, co zwiększa dynamikę i silniej łączy się z muzyką. Dynamika podkreślana jest także szybkim montażem. Na koniec kolor. W teledysku kolor potrafi być bardziej nasycony. Pewne ujęcia idą w konkretną tonację. Chodzi po prostu o zabawę kolorem. Nie może on być zwyczajny. No i jeszcze należałoby powiedzieć tutaj o ludziach występujących w teledyskach. To przeważnie modele i modelki. Ludzie atrakcyjni, pięknie wystylizowani. Do tego piękne miejsca, piękne samochody lub inne środki transportu. Na chwilę przenosimy się do innego świata, w którym wszystko jest atrakcyjne dla oka. Te opisane tendencje wideoklipów znajdziemy w filmie Michaela Baya Bad Boys. Zacznę od nietypowych zdjęć. Zobaczmy te ujęcia na początku filmu. Duże zbliżenie na koło jadącego samochodu. Chwilę później mamy pokazany samochód w żabiej perspektywie, czyli kamera jest przy samej ziemi. Kolejne ciekawe ujęcia to również ujęcia z kamerą nisko przy ziemi. No dobrze, ale co w tych ujęciach jest takiego nietypowego? Te ujęcia są wpisane do języka filmowego i twórcy mogą z nich korzystać. Jednak takich ujęć nie jest dużo w typowych filmach fabularnych, a w Bad Boys jest ich naprawdę sporo. Są umieszczane pomiędzy ujęcia, które częściej spotykamy w filmach. Takie nietypowe ujęcia są świadomym zabiegiem twórców i mają na celu wprowadzenie pewnej stylizacji, która skieruje wyobrażenie odbiorcy na drogę obraną przez twórców. Zbliżenia oraz ujęcia w żabiej perspektywie były stosowane w filmie Matylda, który omawiałem w odcinku na moim kanale. W tamtym przypadku chodziło o stylizację na sposób odbierania świata przez dziecko. U Michaela Baya mamy stylizację na teledysk. Zobaczmy kolejne nietypowe ujęcia. W czołówce podczas pokazywania napisów mamy ujęcia miasta i niektóre z tych ujęć są naprawdę wyjątkowe. Spójrzcie także na te ujęcia lecącego helikoptera. To jest zwykłe ujęcie, a to dosyć nietypowe. Takie nietypowe ujęcia wymagają od operatora nietypowego myślenia, wprowadzania nietypowych kątów ustawienia kamery, a także budowania nietuzinkowej kompozycji obrazu. Dlaczego? Bo takie ujęcia uwielbiane są przez wideoklipy. Tak jak w filmie opowiada się historię dobrymi, klarownymi obrazami, aby można było skupić się na bohaterach i akcji, tak w teledysku szuka się wyjątkowości wizualnej, gdyż nie mamy pełnej historii, a raczej pewne motywy. Po prostu trudno opowiedzieć w kilku minutach historię, którą da się opowiedzieć w 2-godzinnym filmie. Tu mamy ujęcia z góry. Widać nawet lampy. Raczej rzadko stosowane ujęcia w filmie fabularnym. Tu mamy ujęcia z kamerą przymocowaną do obiektu. Od czasu możliwości miniaturyzacji kamer takie ujęcia widuje się w filmach, ale uznałbym je jako mało spotykane.
Tutaj mamy ujęcia, w których kamera pokazuje akcję przez inne obiekty. Te trochę przysłaniają filmowych bohaterów. W takiej kompozycji dużo się dzieje, bo obraz zawiera dużo elementów. Nie jest taki klarowny, jest trochę zamieszania, ale właśnie takie zamieszanie lubią teledyski. Mamy też trochę ujęć, które mają przekrzywioną kompozycję. W tej scenie dialogowej mamy ujęcia bohaterów w zbliżeniu, ale spotykamy też takie nietypowe ujęcie dużego zbliżenia, czyli detalu. Ujęcie mało spotykane w scenach dialogowych w filmie. Tutaj z kolei znowu trochę ujęć nazywanych detalami. No i ponownie ujęcie filmowe z góry nad bohaterami, zarówno we wnętrzach, jak i w plenerze. Ponownie żabia perspektywa, tu i tu. Tutaj z kolei mamy pokazany samochód. Teledyski lubią pokazywać auta i bohaterów z dołu. A tutaj takie ujęcie nic nie mówiące, ale stanowiące ciekawy wizualnie przerywnik. Znowu ujęcia z kamerą przy ziemi, a tu mamy akcję w klubie, więc aż się prosi pokazać ją w ujęciach teledyskowych. Są ujęcia z góry, z dołu i trochę ujęć nie pokazujących nic, jak tylko trochę ruchu. A tu kamera z góry obejmuje bohaterów. To ujęcie pokazujące bohaterów w lusterku też należy do pomysłowych. A tutaj znowu samochód filmowany z ziemi oraz bohaterowie pokazywani z dołu. Tu mamy rzadko spotykane w kinie ujęcie. Kamera pokazuje bohatera wychodząc ze zbliżenia jego ubrania. Ujęcie raczej spotykane w krótkich klipach. I ujęcia z góry z końcowej sekwencji filmu. Bardzo ładne ujęcia. Jak widzicie, jest trochę ciekawych, nietypowych ujęć w filmie Bad Boys. Nie podałem wszystkich przykładów, ale film zawiera ich naprawdę sporo. Oczywiście, że takie ujęcia można spotkać w innych filmach, ale tutaj są wyraźnie nagromadzone, co ma za zadanie wprowadzić do filmu styl teledysku. Bo właśnie takich wyjątkowych ujęć szukają twórcy wideoklipów. A kolejną techniką lubianą przez teledyski i mocno wykorzystywaną przez Michaela Baya jest światło odznaczające się w kompozycji obrazu. Smugi światła muszą być widoczne i często podkreślane są dymem. Zresztą sam dym w teledyskach też jest wykorzystywany. I oczywiście Bay wykorzystuje te elementy w swoim filmie. Budowanie kompozycji z tymi elementami nadaje ciekawy charakter, klimat i taka kompozycja jest ciekawa i przyjemna dla oka. I tego szukają twórcy obrazu do teledysków. Wideoklip jest krótką formą. Trwa zazwyczaj kilka minut, czyli tyle, ile trwa utwór muzyczny. Dlatego w teledyskach nie znajdziemy raczej długich ujęć. Tutaj pokazuje się dużo i szybko, ma być dynamicznie. I tę dynamikę pokazał nam Michael Bay w swoim filmie. Po pierwsze, kamera dużo się rusza. W filmie mamy wiele ujęć w ruchu. Tutaj właściwie można siedzieć i notować ujęcia ruchome, bo jest ich na potęgę. Ruch jest różny, szybki, wolny, kamera sunie prosto lub po łuku. Są nawet ujęcia, w których ruch kamery jest naprawdę szybki, nie widać przez to, co jest w kadrze, ale takie krótkie ujęcia mają za zadanie wprowadzać poczucie dynamiki. Zresztą dynamika nie jest budowana jedynie ruchem kamery. Także montaż bardzo krótkich ujęć powoduje, że widz ma wrażenie właśnie dużej dynamiki. No i do takiej dynamiki dążą twórcy teledysków. Zobaczcie te ujęcia. Są nieruchome, ale ruch światła neonów miasta odbity na szybie samochodu powoduje, że odbiorca już czuje ruch, czuje dynamikę. Michael Bay o to zadbał. No i kolor. Dziś praca nad kolorami w filmie jest świadoma i naprawdę bardzo dobra, ale w latach 90. ubiegłego wieku filmowcy tak twórczo nie bawili się kolorem. Bad Boys to robi i dlatego blisko mu do teledysku, który lubi zabawę kolorem. Tutaj wiele scen jest w określonej tonacji. Zazwyczaj jest to niebieski lub żółty. Zresztą te dwa kolory są często wykorzystywane w filmach rozrywkowych. Ich połączenie jest przyjemne dla oka odbiorcy. W filmie Bad Boys mamy sporo ujęć w jednej i drugiej tonacji. Nawet powiedziałbym, że oglądając film ma się wrażenie przeskakiwania między żółtym a niebieskim. Jest to świadomy zabieg twórców, którzy unikali realnych kolorów rejestrowanej rzeczywistości. Ta scena rozgrywająca się w klubie do trenowania jest w żółtej tonacji, a tutaj sekwencja rabunku utrzymana jest w niebieskiej tonacji. To bardzo mocne przykłady w filmie. No i na koniec należy wskazać ogólną atrakcyjność, której trzymali się twórcy. Atrakcyjni są ludzie w teledyskach i w filmie Michaela Baya. Nie tylko główni bohaterowie to piękni aktorzy. Nawet negatywne postaci mają coś w sobie, co przykuwa oko. Może to być piękna sylwetka, jak również piękne odzienie. Atrakcyjni w filmie nie są tylko ludzie.
mamy również piękne samochody. Prawie każdy samochód ma charakter, nie jest zwyczajny. Główny bohater jeździ pięknym klasycznym Porsche 911. Tutaj zresztą wyznaje on kult pięknych samochodów. W drugiej części filmu jeździ on Ferrari, a w trzeciej wraca do Porsche. Kult piękna mocno występuje w teledyskach. W filmie mamy również atrakcyjne miejsca akcji. Zobaczcie, wspomniany klub treningowy. Jest piękny, ma klimat, przyciemniony ze wspaniale wpadającym światłem przez okno. Albo to miejsce. Zakład mechaniki pojazdów. Tu mamy ujęcie często spotykane w klipach czarnej muzyki. Tu z kolei studio fotograficzne. Dużo bieli, takie nieczęsto spotykane miejsce. Ciekawym miejscem jest także hangar, w którym rozgrywa się finałowa akcja, a także klub muzyczny, w którym ujęcia prawie same wychodzą wspaniale i teledyskowo. Atrakcyjność wizualna teledysku wpływa na odbiór utworu muzycznego. Jest ważna, bo wideoklip jest krótką formą i nie zawiera rozbudowanej fabuły. Dlatego twórcy muszą nadrabiać atrakcyjnością postaci i miejsc. Przedstawiłem Wam pewne pomysły twórców na wizualność filmu Bad Boys, które stylizują go na teledysk. Naprawdę wiele ujęć odnosi się do teledysku, a tutaj jako ciekawostkę zobaczcie ujęcie z filmu Bad Boys w zestawieniu z ujęciem ze słynnego teledysku Michaela Jacksona Smooth Criminal z 1988 roku. Ja bardzo lubię Bad Boys Michaela Baya i cenię reżysera za to, że konsekwentnie trzymał się swojej wizji przy realizacji tego filmu. Niewątpliwie podkreśleniem takiego pomysłu na film jest osadzenie w nim wielu utworów muzycznych. Sam soundtrack Bad Boys jest ciekawy i można go słuchać nie oglądając filmu. Kino stawia bardziej na ścieżkę dźwiękową bez wokalu, która jest ilustracją filmowej akcji. Tutaj twórcy postawili na konkretnych wokalistów. I to wszystko na dzisiaj. Bad Boys to dla mnie dobre kino, w którym wszystko jest atrakcyjne, jest dobra muzyka, dobry montaż. I tak ma być. Pamiętajcie, że przy każdym moim odcinku możecie wygrać płytę z filmem. Zobaczcie, że w puli filmów do wygrania jest nawet Bad Boys. Ja z Wami się już żegnam. Ocencie moją pracę, komentujcie, bo właśnie przez te komentarze jesteście w stanie dostać film. Trzymajcie się, do zobaczenia.